Serdecznie. W dzisiejszym odcinku chcę Wam powiedzieć, dlaczego ryby nie żerują albo słabo żerują podczas upalnych dni, gdzie się chronią, gdzie można je znaleźć. Mam parę różnych źródeł i swoje własne doświadczenie, także zapraszam Was na odcinek. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego ryby nie żerują albo bardzo słabo żerują podczas upalnych dni, kiedy woda jest nagrzana. Spadamy do studia. Jesteśmy w studio, parę źródeł. AI, przegląd od AI. Zobaczymy, co nam powie AI. W czasie wielkich upałów większość ryb staje się mniej aktywna i słabo żeruje. Niektóre gatunki ryb, takie jak karp czy amur, mogą jednak nadal żerować w optymalnym zakresie temperatur, a inne mogą szukać bardziej chłodnych i natlenionych miejsc. Co się dzieje, jeżeli na przykład woda osiąga temperaturę 30 stopni? Rozpuszczalność tlenu w wodzie ma swoje parametry. Im cieplejsza woda, tym rozpuszczalność tlenu w wodzie maleje. Jeżeli w wodzie jest mało tlenu, metabolizm ryba zwalnia swój metabolizm, po prostu, bo nie ma odpowiednich warunków do trawienia pokarmów. Do trawienia pokarmów potrzebny jest tlen w organizmie. Jeżeli tego tlenu w wodzie nie ma, metabolizm ryby zwalnia. Załóżmy, że przy temperaturze powyżej 30 stopni już metabolizm ryby się zwalnia, ryba staje się otępiała, bardziej szuka miejsca takiego, wiecie, bardziej natlenionego. Zobaczymy, co mówią dalej. Spowolnienie procesów życiowych, to jest to, o czym Wam przed chwilą powiedziałem. Słabo rozpuszcza się tlen, to też Wam powiedziałem. Zmiana preferencji żerowania, no czyli może być tak, że po prostu ryby, które żerowały przy brzegu jest woda zawsze cieplejsza, jest mniej tlenu, schodzą w głębsze partie jeziora, czy rzeka to jest troszkę inaczej, mówimy bardziej o jeziorach, tak? Albo o stawach hodowlanych. Stawy hodowlane jeszcze są w gorszym położeniu, często ich głębokość nie przekracza 2,5 metra. W najgłębszym miejscu woda przy upalnym lecie, jeżeli stawy nie mają przepływu odpowiedniej ilości wody, pojawiają się problemy właśnie z przyduchami i pojawiają się problemy sprawdzam, czy się nagrywa, pojawiają się problemy z przyrostem ryby. Jeżeli temperatura wody utrzymuje się długi czas, ryba po prostu przestaje przyrastać, przestaje pobierać pokarm, ale niektóre pasożyty w tej temperaturze giną, znaczy nie do końca giną, tylko po prostu wytwarzają formy przetrwalnikowe i kiedy temperatura wraca do stanu na przykład 22 stopni, mówimy o temperaturze wody. Pasożyty zaczynają się rozwijać, ale to jest inna działka. My mówimy tutaj, chcemy znaleźć przyczynę, dlaczego ta ryba po prostu nam nie bierze. Czyli ryba z braku tlenu w przybrzeżnych warstwach wody, jest mniej tlenu, ryba ucieka w głębsze partie wody. Szuka schronienia, gdzieś oczywiście miejsca zacienione, ciemne dno. Mówią, że na przykład jeżeli woda ma ciemniejsze dno, to jest tam niby chłodniej. Nie wiem na ile, jak to jest, nie wiem jak to jest, kto to zbadał, kto to zmierzył, no ale tak podobno jest. Także wiemy, co jest przyczyną. Główną przyczyną tego to jest po prostu brak tlenu i ryba zaczyna szukać szukać dogodnych warunków bytowania, żerowania. Tutaj mamy tabelę, taką troszkę Wam tą tabelę, tak żebyście widzieli na tym preferowane temperatury wody dla ryb. Na przykład
Okoń od 6 do 22 stopni, czyli okonia możemy śmiało łowić cały rok pod lodem. Płoć od 10 do 11. To jest jakiś błąd od 10 do 11. Wydaje mi się, że to jest błąd, bo jako ryba karpiowata wydaje mi się, że płoć nawet lubi temperatury takie do 20, nawet 28 stopni. Przeważnie ryby karpiowate znoszą dobrze temperatury powyżej 20 stopni, 28. Gorzej z brzanami. Brzana nie lubi wysokiej temperatury wody. Sandacz preferuje wodę od 12 do 17 stopni Celsjusza. To bym się zgodził. No oczywiście złowić możemy sandacza także w temperaturze wody 25 stopni, tak? Chodzi tutaj, że to są preferowane, nie? Temperatura żerowania, optymalna temperatura żerowania ryb, temperatura wody. Cały czas pamiętajcie, mówimy o temperaturze wody, a nie temperaturze otoczenia. Szczupak 7-12, temperatura w takiej się najlepiej czuje, tak? Czyli na przykład w upały na szczupaka pojedziemy na jakieś głębokie jeziora i będziemy szukali go gdzieś na jakichś stokach. On tam gdzieś w jakiejś termoklinie znajdzie sobie miejsce, znajdzie sobie tlen i tam będzie sobie żerował. Oczywiście wszystko będzie się zmieniało, jeżeli słońce będzie w zenicie operowało i będzie bardzo gorąco, większość ryb będzie schodziła na głębszą wodę. Wraz z zachodem słońca ryba będzie wychodziła aż pod brzeg. Na przykład boleń i sandacz często polują i sum często polują w nocy na płyciznach, a my tymczasem szukamy ich na jakichś głęboczkach, na 7-metrowych głębinach, co jest totalną porażką. Pamiętajcie, suma można śmiało złowić na półmetrowej wodzie, gdzie drobnica wychodzi żerować w nocy. To tak na marginesie. Ja miałem takie doświadczenie wędkarskie z sandaczami, z boleniami i właśnie z sumami, które wychodziły w nocy na płyciznę. Łapałem na płyciźnie około pół metra dosłownie. Miałem zarzucony zestaw na takiej skarpie. One wychodziły, tu była ta skarpa, było tak, o, tak będziecie widzieli. Ja zarzucony miałem zestaw dosłownie pół metra wody było na skarpie. Żywiec był już poza skarpą i sandacze, sumy i bolenie w nocy po prostu łowiłem sobie na żywczyki. Łosoś 12-18. Łosoś preferuje troszkę większy zakres temperatur. Przeważnie, wiecie, no, w hodowli ryb łososiowatych ta temperatura jest, wody są zimniejsze, tak? Są jakieś wody źródlane, wody są chłodniejsze i najlepiej to preferuje. Karp 24 do 28 stopni to jest podana temperatura najlepszego żerowania karpia, że w tej temperaturze ten karp bardzo dobrze się czuje. Leszcz od 16 do 25, lin od 20 do 26 stopni. To są jak optymalne temperatury żerowania. Oczywiście z praktyką to się również nie zawsze zazębi. Z praktyki wiemy, że ryby mają różne pomysły. Ryba nie myśli, ale swoje wie i mają różnorakie pomysły, żeby wędkarzowi umilić albo uprzykrzyć życie. Czasami na przykład możecie zauważyć, pojedziecie latem w upalne lato i widzicie na przykład, że stada na przykład amurów, przeważnie to są amury, jeżeli są amury, ale to i karpie, po prostu podpływają do powierzchni wody i tak wszyscy mówią, że ta ryba się wygrzewa, podrzucacie im tam różnego rodzaju smakołyki, ta ryba tego nie chce wziąć. W tym czasie ryba nie będzie brała, ona walczy z tym, żeby jak największą ilość tego tlenu z wody przyswoić i nie myśli o tym, żeby coś zjeść. Jak na przykład są gorące dni, nam jeść też się nie chce, tak?
pijemy, szukamy jakiegoś cienia, pijemy jakieś zimne napoje, jemy sałatki, a nie jemy na przykład gulaszu z ziemniakami i w ten sposób ryba też robi. Tak jakby do trawienia potrzebuje tego tlenu, a jeżeli tego dostępności tlenu w wodzie nie ma, ryba przestaje żerować. Dlatego jeżeli woda osiąga powyżej 28 stopni, większość ryb już po prostu nie chce żerować, tak? Tym bardziej jeżeli to są małe zbiorniki, zamknięte zbiorniki, jakieś torfowiska, oczka wodne. Pamiętajcie, ci co mają oczka wodne, że jeżeli jest upał na zewnątrz, musicie zrobić tak, żeby nie pompować gorącego powietrza do oczka, ponieważ to podnosi też temperaturę wody w oczku. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ale miejcie to na uwadze, że pompowanie wody, powietrza, napowietrzania oczka w upały odpada. Można to robić nocą, ale jak są największe upały, lepiej dać tej rybie odpocząć, żeby ona sobie gdzieś jakiś cień znalazła. No i oczywiście cały czas monitorować, patrzeć, co się dzieje, w razie co jakieś kroki podjąć, żeby tej rybie pomóc. W upalne dni ryby szukają miejsc o niższej temperaturze, większej ilości tlenu, tak? Czyli szukamy w miejscach zacienionych, woda głębsza, ciemniejsze dno, często pojawia się ciemniejsze dno, w okolicach wysokich skarp. Chodzi o to, że na przykład, że jakieś, jak wam to określić, na przykład mamy Nieckie jeziora, najchętniej to bym wam to namalował, ale nie wiem, czy teraz to szybko znajdę. Zobaczymy, czy mi się otworzy Paint. Otworzył mi się Paint 2 razy, chcemy tylko raz. Namaluję kolor czarny. Weźmiemy pędzel, czy weźmiemy sobie ten. Chodzi o to, że jeżeli mamy Nieckie jeziora, tutaj chyba nic nie widzicie, bo to jest za cienki pędzel. Za cienki to pędzel. Rozmiar taki, dobra, grubą kreskę weźmiemy. Chodzi o to, tu mamy na przykład, dajmy na to Nieckie jeziora, która wygląda w ten sposób. Tak? To jest jezioro. Tu jest jezioro, a tutaj jest, a ten brzeg, na tym brzegu jest skarpa. Tu jest skarpa. Tu jest skarpa. Tu jest woda w tym jeziorze, tu jest skarpa i zobaczcie, jeżeli woda przesiąka przez skarpę, przesiąga to jezioro. Widzicie? O to mi właśnie chodzi, że jeżeli tu jest skarpa, to przy skarpie ryby mogą się gromadzić przy skarpie, bo może być tak, że po prostu przesiąkliwość wody z góry skarpy, tak, jakaś tam woda jest podziemna, podskórna, ona może przedostawać się do jeziora właśnie tutaj. Dlatego mówią, że ryba może gromadzić się tutaj przy skarpie. O, taka ryba, ona się tu gromadzi przy skarpie, tu ma oko i ona sobie tutaj taki ma dziób i takie ma skrzelki, o, i taką ma płetewkę i tutaj też. O, i taka ryba, ona tutaj przy tej skarpie, no nie tylko ona, ale z koleżankami będą sobie siedziały, bo będą miały napływ natlenionej wody. Na przykład tam, jeżeli łowicie gdzieś na jakiejś zimą łowicie na jakichś oparzeliskach, wiecie, że na przykład tam nie ma lodu, bo są oparzeliska, tak zwane, to są takie podziemne źródła wybijające w jeziorach. Tam prawdopodobnie też będzie gromadziła się ryba, bo woda będzie chłodniejsza. A jeżeli woda będzie chłodniejsza, to będzie bardziej natleniona. Woda głęboka, to już wam wcześniej mówiłem, bo tam jest inna termoklina temperatur. W innej temperaturze tlen po prostu rozpuszcza się inaczej. Miejsce trzciną, grążele, no to dlatego, że miejsce może być zacienione, nie ma takiego, wiecie, upału, żeby... No i oczywiście brzeg nawietrzny, jeżeli wiatr się pojawi, to tam, gdzie wiatr spycha tym całym, wiecie, podczas falowania
spycha wodę w jeden róg, dajmy na to, jeziora, tam ta ryba się pojawia i woda jest bardziej natleniona i oczywiście coś do jedzenia tam zawsze ta ryba sobie znajdzie. Obadajmy sobie inne źródełka. Tutaj proszę bardzo, upalne dni, ryby mniej aktywne, mniej chętne do żerowania z kilku powodów. Oczywiście pierwsze to jest tlen, zmiany w metabolizmie, unikanie stresu, właśnie. Wzrost temperatury powoduje u ryby stres, tak jak na przykład u człowieka. Jeżeli wychodzimy w upalne dni, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, nasz organizm przeżywa stres. Opalanie się na słońcu dla naszego organizmu to jest stres. My się po prostu parzymy organizm. Podnoszą się różne dziwne takie, jak to wam powiedzieć, współczynniki w organizmie, na przykład wydziela się więcej histaminy. Histamina powoduje to, tamto, odczyny alergiczne, alergię na słońce i innego rodzaju tego. To jest tylko tak w skrócie, że nam też upał szkodzi, tak? Czyli zmiany w metabolizmie mówiliśmy, unikanie stresu, czyli ta ryba też, żeby się nie stresować, że jest za gorąco, już nie ma z czego się rozebrać, pędzi sobie gdzieś na głębszą partię wody, tam sobie zaczyna żerować, bo jest więcej tlenu i tam będziemy jej szukali. No i oczywiście tak samo może być z różnego rodzaju pokarmem, robalami, że te robale też będą uciekały w strefę, gdzie jest więcej tlenu, bo oczywiście nie tylko ryby żyją w zbiornikach wodnych. I ryba idzie wtedy, ucieka sobie tam uciekają robale i tam sobie uczty urządzają wspólnie, tak? No i tutaj właśnie to, co wam powiedziałem, niektóre ryby, na przykład sumy czy amury, mogą być aktywniejsze nocą, gdy woda się schładza. To potwierdzam tą regułę, że tak jest, w upalne dni najlepiej łowić w nocy. Ja przeważnie łowiłem nocami i miałem lepsze efekty niż w dzień. W dzień sobie spałem, w nocy łowiłem i potężne. Mniej brań, na pewno mniej brań, ale dosyć ładne ryby takie łowiłem po nocach. Jak różne gatunki reagują na zmiany temperatury wody? Oczywiście tutaj zimnolubne, tak jak łosoś i szczupak, wiadomo, że będą tolerowały wody zimne, wysokie temperatury na nie źle wpływają, uciekają właśnie gdzieś do jakichś doprowadzalników, do jakiejś, czasami rzeczka jakaś przepływa przez zbiornik, tam właśnie możemy je znaleźć. Karp, amur, tilapia, oczywiście bardzo popularna tilapia tutaj w Indonezji, bardzo odporna na wysokie temperatury. Czasami woda tutaj ma powyżej 35 stopni, to sobie wyobraźcie, że te tilapie bardzo dobrze czują się w takiej wodzie, nie? To może jak będziecie śledzili mój kanał, to wam oczywiście będę nagrywał takie filmiki, jak rybki sobie tutaj radzą z tak gorącą, bo według mnie to już jest gorąca woda. W 42 stopniach zaczyna ścinać się białko, a te ryby potrafią wytrzymywać 30-35 stopni. No to niemało brakuje, żeby się ugotowały żywce. No ale zdarzają się też okresowe tutaj takie dołki, w których po prostu jest ryba, no i woda wysycha tak w szybkim tempie, że po prostu ta ryba najpierw się udusi, ugotuje i później się jeszcze usmaży i wysuszy na słońcu, tak? Dobra, jedziemy dalej. Ciepłolubny karp, amur, tilapia, aktywnie żerują w wodach cieplejszych. Oczywiście, jeżeli woda ma 22-24 stopnie, wtedy przyrost i dostępność pokarmowa duża, wtedy ryba szybko przyrasta, ładna, zdrowa, a jak jest ryba zdrowa, to nie atakują ją pasożyty albo jest w stanie sobie organizm sam z nimi poradzić. Jednak, jak mówiliśmy, że te temperatury, jeżeli przekroczą 30 stopni temperatura wody, ryba po prostu staje w takim letargu, nie? No i tutaj tilapia za to nie toleruje zimnej wody i na przykład jeżeli tutaj by spadła temperatura wody z 30 do 20, to ta tilapia by była prawdopodobnie taka
też ospała. To działa w dwie strony, jak wiecie, ryba jest zmienno-cieplna, także mówimy tutaj o temperaturach wysokich, prawie ekstremalnych. No i głębinowe standard szum, wrażliwe są na nagłe zmiany temperatury. No i pozostają na większych głębokościach. O tym sobie mówiliśmy, tam gdzie temperatury woda nie spada, wiecie, jest bardziej stabilna i nie ulega dużym wahaniom w ciągu doby, nie? Ryby tropikalne, dyskowce, paletki, pielęgnice żyją w klimatach, temperatura wody jest dość stała przez cały rok. No to tak jak my tutaj mamy spadek temperatury, to jest z rzędu 28 do 35 stopni, także bynajmniej z tego, co ja tutaj widzę. Czyli jest stała temperatura taka rocznie. No i z drugą strony, jeżeli woda zaczyna się ochładzać zbyt szybko, i to ryby znowu przechodzą przez stres. Jak zachowują się słodkorybne w zmiennych warunkach, czyli adaptacja do zmian temperatury. No to jest to, co już opowiedzieliśmy. Szukanie schronienia, zmiany w żerowaniu, reakcje na spadek tlenu. Także to myślę, że Wam przybliżyłem. Powiemy sobie jeszcze tutaj o jakie techniki wędkarskie są skuteczniejsze przy takich zmiennych warunkach. Otóż upalne dni ryby mogą być ospałe, dlatego stosować delikatniejsze przynęty, małe woblery, gumowe larwy lub lekkie zestawy spławikowe, tak? Nie zakładamy jakichś tam kul karpiowych, tylko małą kukuryczkę, pyk, poszedł. Podczas ochłodzenia, gdy temperatura spada, ryby stają się bardziej aktywne, no to wtedy możemy, czyli temperatura wody, cały czas powtarzam, wtedy możemy rybie podrzucić coś większego. Teraz, jeżeli po deszczu pada deszcz, temperatura, jest większa ilość tlenu w wodzie, woda zaczyna się ruszać. Dużo wędkarzy nie lubi deszczu, a deszcz latem jest bardzo, bardzo pomaga w tym, że te ryby się ruszą, tak? No i woda staje się mętna, wiadomo, że wtedy jakieś bardziej zapachowe przynęty, jakieś obrotówki, żeby bardziej wirowały. No i teraz zmienne techniki prowadzenia przynęt. Gdy ryby są ospałe, to wiadomo, że prowadzimy te przynęty wolniej. Jak zaczynają normalnie żerować, prowadzimy je w sposób jakieś podbijania, przerywania, jakieś tam zrywy, podskoki. Jakie techniki macie, tak możecie używać. W każdym razie, jeżeli woda jest gorąca, to prowadzenie przynęt spinningowych powinno być wolne. Ryby szukamy na głębokich, natlenionych bardziej wodach. Przynęty dla roślinożerców małe, nieduże na przykład. Nie? No i możemy je szukać, no także zmiana pory dnia, to właśnie to co Wam wcześniej mówiłem. W upalne dni brania często będą wczesnym rankiem albo wieczorem. Oczywiście zdarza się tak, bo to jest wszystko teoretycznie, zdarza się tak, bo sam miałem wiele razy, że po prostu żar się lał z nieba, z tym, że woda nie miała powyżej 28 stopni, woda miała jakieś 22 stopnie, żar się lał z nieba, a ja targałem płocie i leszcze w samo południe, także pamiętajcie, że my mówimy o temperaturze wody, a nie o temperaturze otoczenia. Nie pomylcie tych dwóch faktów, bo jeżeli na słońcu będziecie mieli 30 stopni w słońcu, a temperatura będzie miała 20 stopni, to efekty wędkowania będą eleganckie. Ja miałem dużo takich, że zdarzało się. Miałem dużo takich sytuacji, gdzie po prostu, inni wędkarze mówią, nie jedź, bo nic nie złapiesz, to ja właśnie łowiłem i to były dni upalne, takie 30 stopni, żywe słońce, ale woda miała 20-22 stopnie, także sobie nieźle połowiłem, ale z drugiej strony pamiętajcie, że latem nie szukamy ryby na głębokościach powyżej 5-6 metrów, nie mówię o szczupaku, mówię o białej rybie,
bo tam po prostu nieraz jest za zimno i ta ryba lubi wyjść na te skarpy troszkę płytsze, pożerować, a jak ma za gorąco albo mniej tlenu, to wraca na głębsze partie wody, chociaż pamiętajcie, z rybą nigdy nie wiadomo, ryba nie myśli, ale swoje wie. Zawsze musicie przynętę dostosować do ryby i do warunków panujących na łowisku. Myślę, że troszeczkę Wam to przybliżyłem. Co do stlawiarzy w oczkach wodnych, jeżeli w oczkach wodnych zobaczycie temperaturę wody, będzie około 30 stopni, przestajecie ryby karmić. Tak samo na stawach, jeżeli woda osiągnie nawet temperaturę 28 stopni, pamiętajcie, żeby w tym czasie ryby nie karmić, bo tą karmę, którą sypiecie, ryba tego nie zje, nie zużyje, to zostanie w dnie, a wysoka temperatura wody od razu będzie robiła z tego kwasicę, a jak zrobi kwasicę, zmieni się warunki sanitarne w stawikach, w oczkach wodnych się zmienią, pH wody się zmienią, wyskoczą glony, pasożyty, a tego byśmy nie chcieli. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Zapraszam na filmiki z przyszłości. Trzymajcie się ciepło.